Garażowa seria. Lecimy dalej. Witamy Was. Tam moja choinka oczywiście podwieszona, już zapakowana. Także możecie popatrzeć, popodziwiać. Obrona konieczna z użyciem narzędzi. Przypominamy, dobrze jest obejrzeć całą serię tego. Są inne nagrania robione dużo wcześniej o realiach napaści z użyciem noża. W pierwszym nagraniu tej serii pokrótce przypomnieliśmy, natomiast nie jest to pełna wiedza. To jest po to, żebyście gdzieś tam zaczęli się orientować w temacie i nie wierzyli w brednie ekspertów i mistrzów samoobrony, bo z reguły podążając za ich radami zginiecie albo pójdziecie siedzieć na długo, na bardzo długo. A chyba tego nie chcemy, nie? No ja w każdym razie nie. Więc obrona przed obchwytami. Czy jest to obchwyt z tyłu? Jestem na dyskotece, tańczę sobie z dziewczyną. No teraz nie tańczę z dziewczyną, ale tańczę z dziewczyną i nagle podbija jakiś typ, bo nie wiem, bo przespałem jakieś sygnały, że gdzieś tam się do czegoś spróbował. Oczywiście w innym nagraniu powiemy, jak wtedy postępować, kiedy jest jakaś spinka, napinka, co wtedy zrobić i dlaczego wychodzić natychmiast z lokalu. Pomimo tego, że macie pełne prawo tam być, ale zabieram kumpli, koleżanki, chodźcie, poszukamy innego miejsca, tak? Więc trzyma mnie. Pamiętamy, żeby ostrze mieć przynajmniej jedno z tych, które akurat macie na sobie, jedno z narzędzi w takiej pozycji, żebyście nawet stąd mogli się do niego dostać, czyli na przykład w kaburze przypiętej horyzontalnie na pasku. Tu kabury jeszcze nie mamy, nie pokazujemy, są w produkcji, bo bardzo chcieliście, żeby już ruszyć przed sprzedażą. To ja się bujam, to nie Bartek mnie atakuje. Żeby już ruszyć przed sprzedażą, więc jeszcze nie wszystko jest w wersji finalnej. Ale wyciągam ostrze, czy stanę sobie trochę na palcach, czy w ten sposób, czy jeśli miałem możliwość w chwycie odwrotnym. Jak to zrobić, jak mamy kaburę, bo to trzeba wysunąć przy tym rozmiarze ostrza zwłaszcza. Dlaczego te ostrze jest takie duże, wyjaśniamy w innym nagraniu. Będą też mniejsze, kolejne modele będą mniejsze, ale da się to zrobić. Jeśli wyciągam w ten sposób, o fajnie widzi, świeci się ostrze, kabura będzie się zaczynała tutaj. Zobaczcie, jeśli odpowiednio poprowadzę, ściągnę barki przede wszystkim tam do tyłu, łopatki do siebie, mogę to zrobić, zobaczcie z jakim zapasem. Jeśli to będzie chwyt odwrotny, mam tutaj, w ten sposób muszę zapracować nadgarstkiem, to po pierwsze, i muszę się też przekręcić ciałem, czyli zapracować czym? Biodrami sobie pomóc, tak, jeśli mam tutaj, więc tu będziemy mieli idealnie pod, widzicie, Bartka, nasadą dłoni byłaby krawędź kabury, hop, tak, czy też w zasadzie bardziej dla Was lepiej będzie środek moich spodni, mamy na przykład krawędź, hop, gdzie jest środek moich spodni, znacznie dalej, więc używam bioder, pcham lekko ręką i wyciągam na palcu, lekko, w ten sposób, widzimy, to jest zawsze centymetr, hop i mam. W chwycie odwrotnym jak to będzie? Ano, oczywiście balans ciała, bo będzie nas szarpał, tak? Jesteśmy tutaj, wyciągnąłem, hop, odwracam po to kółeczko, odwracam w ten sposób i po paluszkach złapię tak, żeby Bartka dotykać jednak nie zaostrzonym jeszcze fałszywym i po palcach mogę przejechać, a mogę po prostu w te paluchy, zawijając w tą stronę, puknąć, tak? Siła trafienia będzie duża, już teraz stuknęło po kości, było to dla mnie słyszalne, krawędź jest płaska, natomiast jeśli ona będzie zaostrzona, no to rośnie nacisk na centymetr kwadratowy, bo jest mniejsze pole nacisku, a siła zostaje ta sama, więc jest to odczuwalne bardziej, dodatkowo dojdzie jakieś pęknięcie, może uszkodzenie kości, będzie to bolesne, więc działamy w ten sposób, hop, oczywiście tutaj cały czas balansując i teraz zaprezentujemy resztę, czyli dobyłem sobie, idę, balansujemy, jestem nisko na biodrach, staram się, żeby mnie właśnie nie przewrócił, bo będzie mną szamotał, tak, idę, pach, blokuję, możemy to, jeśli dopracujemy chwyt,
możemy na tym kółku palcami zablokować chwyt i jeszcze przejechać po palcach. On się wtedy uwalnia, tak? Odwracam się którą stroną, odwracam się, mogę się, jeśli miałbym pewien poziom zagrożenia, to odwracałbym się ostrzem i jeszcze zadawał na przykład cięcie w nogę. Natomiast uwarunkowania będą różne, uwarunkowania będą różne i bardzo często wystarczy, było pach, uwolniłem się, odwracam się w tą stronę. Dlaczego? Ano dlatego, że może nie będzie konieczne cięcie, a po drugie dlatego, że może puścił, ale odwracając się tą ręką, jeśli on coś wie, potrafi, że ja schodzę tutaj, właśnie może schwycić, może podepchnąć, czekaj, dobrze, czyli może się uwiesić na tej ręce, może drugą ręką tamtą podepchać mnie tu za łokieć, od tyłu, za przedramię, w ten sposób, czy od dołu tą puść i teraz już nie mogę się przepchać do niego, tak? I już jest problem, już muszę kombinować. Oczywiście są sposoby, żeby to obejść, bo jeśli ja robię hop i nie idzie, wracam się w drugą stronę, przejmuję jego rękę w ten sam sposób, jeśli bym musiał zrobić to. Bo czasami może być to konieczne również w obronie koniecznej, natomiast bardzo, bardzo, bardzo rzadko. A według tego, co pokazują mistrzowie eksperci samoobrony, zdarza się to co chwilę. Co chwilę muszę poderżnąć komuś gardło, skręcić kark, wydłubać oczy, wyciąć oczy. Tak. Także myślimy, tak? Więc moim preferowanym będzie co? Hop, puścił. Odwracam się, ręka idzie wysoko, bo może mnie chcieć uderzać. Nie wiem, co to jest za gość, nie wiem, jakie ma ten. W pierwszym odruchu puścił, ale bach, idzie do przodu, ma psychikę, bo on nawet nie wie, że został przecięty, tylko coś go zabolało, tak? Więc się odwracam, jest szansa, że przepchnę jego rękę, nawet jak nie, coś tutaj leci, to mogę zatrzymać albo odchodzę do tyłu, trzymam dystans i przy tej pracy dystansem, tak jak już w poprzednim nagraniu robiliśmy, jeśli dalej nam nie idzie, to nie dosysam się do niego i bach, bach, albo bach, bach i jeszcze pod jajca wycinam, kurde, jedna tętnica, druga tętnica i jeszcze w podbrzusze, w pęcherz, tak, a potem jeszcze pod serducho i płuca, nie? Więc pracuję dalej, tak jak już pokazaliśmy, jeśli dalej idzie na mnie, nie zbliżaj się, zostaw mnie, wyciąga ręce, bach po łapie, tak, może jakieś dźgnięcie tam, może się zakryje, cięcie po nodze, po udzie, od zewnętrznej strony, albo pchnięcie od zewnętrznej strony, ograniczając jego możliwości, wycofuje się, tak? Natomiast każda sytuacja jest inna, trzeba bardzo dobrze znać wyznaczniki różnych sytuacji, co poruszamy na naszych szkoleniach, żeby być w stanie ocenić, tak? Oczywiście po to wyznaczniki są podane za przykładem pewnych dwóch jegomości z YouTube'a, nadających często z garażu, wielu mistrzów samoobrony, również te wyznaczniki zaczyna podawać. Natomiast trzeba umieć je jeszcze wypracować, przetrenować, żebyś to, tak jak dobycie noża i podcięcie gardła, czego uczą, to też było automatyczne. Żebyście patrzyli i widzieli od razu, aha, teraz mogę tak, teraz nie, zmieniło się, o teraz nie mogę tak, ale mogę tak. Żeby to było zautomatyzowane. Ocena sytuacji, ocena zagrożenia, identyfikacja celu, jak mówi Zima, tak? Winter szkolenia, program szkoleniowy, dobry, zły, brzydki, który mam zaszczyt wzbogacić, natomiast który już sam w sobie jest po prostu, był fenomenalny, zjawiskowy, pionierski, bo to, co robi Zima, jest chyba jedyny. No chociaż już nie, bo też się mistrzowie podpinają, a się nie przyznają. Więc tak, zapraszam na moje szkolenia własne, na wspólne, walka wręcz, walka w bliskim kontakcie dla użytkowników, posiadaczy broni palnej. Oczywiście jeśli chodzi o Zimę, no to czarna taktyka, w której się specjalizuje, wszelkie dryle, ćwiczenia, ale sprawdzone, a nie takie bzdety, pierdolety, byleby tylko jak najszybciej zutylizować amunicję w kartonie.
także polecamy. Jeśli ktoś chciałby stać się właścicielem takiego oto narzędzia, jest jeszcze wersja bez kółka, bo jest po prostu piękna, z kółkiem jest bardziej użytkowa. To wszystkie dane na moim Facebooku, w postach, na Instagramie również, tam możecie się zapoznać ze specyfikacją. Tak jak mówiłem, stal Sleipner, udarność 82 kJ, to jest 3 razy więcej niż przeciętnie używane materiały do produkcji noży przez markowych producentów. Także tamte ich noże możecie tym sobie strugać jak ołówki. Tak naprawdę po przerąbaniu stalowego płaskownika, uderzając w ten nóż młotem, dalej w powietrzu przecina raz za razem kartkę papieru, a potem jeszcze się ogolicie. Także fenomenalne narzędzia od Forged Blades, które w dużej mierze projektowałem. Bardzo polecam, bardzo polecam. W przypadku niechwycenia kółka mamy jelec, żeby łapa się nie ześlizgnęła, żebyście jej nie pocięli. Kółko jest powiększone, żeby można było je używać również będąc w rękawicy. To, że jest powiększone, sprawia, że trudniej jest wyłamać palca, jeśli ktoś przejmie Wam narzędzie, bo jest to wtedy możliwe tylko i wyłącznie w jednej perfekcyjnie pozycji, a wszystkie inne sprawiają, że można tego palucha wykręcić, tak? Więc to ma bardzo duże znaczenie. Tutaj jest jeszcze niezaostrzone, druga krawędź, tak? Ostrze fałszywe. W oryginale będzie od połowy zaostrzone. Dlaczego od połowy? Ano dlatego, że to jest idealny układ do trzymania, ale może się ten paluch ześlizgnąć i żeby drobne nacięcie tego kciuka później nie rozpraszało nas w czym? W pracy nożem. Więc mniej więcej od połowy tylko po to, żeby retencyjnie, żeby złamać uchwyt, złamać uścisk. Stąd ta seria nazywa się Distance Breaker. Do zrywania dystansu, do powiększania dystansu, obrona konieczna, bezpieczeństwo osobiste, a nie kilim. Nie kilim. Myślimy cały czas, identyfikujemy cele, rozpoznajemy sytuację i poziom zagrożenia, bo to jest kluczowe przy podejmowaniu wszelkich działań, w tym i obronnych. Jest to kluczowe przy dobieraniu taktyki działania. Także to tyle. Bruce? No nic do dodania. Powiem tak, no raz miałem dzisiaj ten nóż w rękach, no i samo leży. Samo leży, jest naprawdę funkcjonalny. Dla mnie oczywiście osobiście delikatnie za duży, no ale bo ja mam małe rączki, można powiedzieć czasami, że kobiece, ale... Będą oczywiście, są kolejne projekty w przygotowaniu, wszystko zależy od tego, ile, jak szybko będzie szło ze znajdywaniem się nabywców na te. Natomiast są też inne projekty, będą mniejsze, będą całkiem minimalistyczne, takie, że kobieta mając bardzo niewiele na sobie dalej będzie w stanie gdzieś go ukryć, nawet kobieta, nawet i do mieć mojej go ze ręki sobą. świetnie leży, ale to już, że tak powiem, moje widzi mi się, że ja bym jednak wolał mniejszy. No. Tak, ten jest po to, jest na tyle duży, żeby przeciętna osoba niewprawiona miała wygodne użytkowanie, bo jednak małe, minimalistyczne projekty nastręczają wielu trudności, więc musiał być na tyle duży, a jednocześnie na tyle mały, żeby mógł być, bo tak będzie w kaburze i wisieć na szyi, żeby mógł być przypięty w dowolnej konfiguracji, przy pasie, przy boku. Jeśli jest ktoś nosi na kamizelce, tak. czy nada się również do wielu czynności survivalowych, jak najbardziej. Tnie świetnie. Kształt ostrza był dobrany właśnie po to, żeby była mocno funkcjonalna krawędź tnąca, więc do dobycia, zastrugania czegoś przy survivalu, przy wędkarstwie możecie go upuścić, coś tniecie, coś sobie tniecie, docinacie, żeby nie odkładać, bo czasami też wędkowałem, coś tam jest na styk do zrobienia, potrzeba tej trzeciej ręki, co robię? Tu dociskam dalej, otwieram tylko kciuk, dokańczam, co robiłem, tak? Nóż mi nie wypada, nie gubię go, nie wpada mi do wody, nie grzęźnie w błocie, czy gdzieś nie przydepnę go, wisi, a potem mogę hop i dalej operować, tak? To tyle, to tyle. Obrona konieczna, rośnijcie w siłę, bawcie się dobrze i bądźcie bezpieczni zawsze.